W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam, Kto miał lepszą karierę? Marcin Gortat czy Maciej Lampę? jakie czynniki wpływają na ocenę kariery zawodnika. Jak to jest grać przed szaloną grecką publicznością? Wrażenia Tomka po zwycięstwie FIBA Europe Cup. Zapraszamy. Cześć Tomek. Cześć, Michał. Dzisiejszy odcinek chciałbym zacząć trochę nietypowo, bo jesteśmy świeżo po blackoutie w Hiszpanii, w której Ty przebywasz na co dzień. I jestem niesamowicie ciekawy, jak w dzisiejszych czasach wygląda blackout. Jak to w ogóle jest możliwe, żebyśmy nie mieli energii elektrycznej? Jak to wyglądało z Twojej perspektywy, będąc na miejscu? Tak jak wspomniałeś, ten blackout po hiszpańsku apagón, apagar to jest czasownik od wyłączania, wyłączania właśnie nie wiem, światła i tak dalej, no to apagón, jeden wielki apagón był w Hiszpanii. No rzecz niecodzienna, całkowicie, że tak powiem, no, zaskoczony, sparaliżowany cały kraj. Według oficjalnych informacji w przeciągu dosłownie 5 sekund możliwość produkcji energii w całym kraju spadła o 60%, no i potem spadała dalej, potem była stopniowo odbudowywana. I tak naprawdę wchodziło w tym momencie, kiedy to się wydarzyło, to było tam powiedzmy 12:30-35. Akurat odwoziłem żonę do pracy. No i ja ją wysadziłem na ulicy i dosłownie jak skręcałem w kolejną ulicę, żeby wrócić w kierunku domu, zauważyłem, że światła nie działają. I wiesz, jak jest czasami, że w nocy, albo jak właśnie nie ma prądu, że światła nie działają, więc mruga się tylko to żółte światło. Ale w tym momencie nie było autentycznie żadnego światła. Ani dla pieszych, ani dla samochodów. No wiesz, muszę wrócić do domu. No i nagle tak, piesi myślą, że okej, to sobie mogą przejść kiedy tylko chcą, że musimy ustąpić pierwszeństwa. Samochody, wszyscy myślą, że teraz oni mają pierwszeństwo, nie ma jakiegoś tam, wiesz, że przepuszczania po prawej stronie, nic takiego. No i tak, wiesz, no nie ukrywam, też wydaje mi się, że poziom ogólnie jazdy w Hiszpanii kierowców też nie jest na jakimś najwyższym poziomie, więc trochę zestresowany zacząłem jechać w kierunku domu i były dwa takie miejsca, gdzie autentycznie, nie ukrywam, gdzieś tam zaczęło mi się pocić czoło, no bo tu miałeś, wiesz, z jednej strony dwa pasma samochodów, które jadą główną ulicą, z drugiej strony jadą w drugą stronę, nikt się nie chce zatrzymać. W międzyczasie, kiedy ty jesteś, ja byłem akurat pierwszym samochodem, żeby spróbować dołączyć się do ruchu, ale chciałem skręcić w lewo, a jednocześnie, wiesz, czekam, żeby z lewej strony nikt nie jechał, żeby z prawej strony nikt mnie nie dźwięknął, a w międzyczasie jeszcze nagle co i rusz jakiegoś pieszego widzisz przed sobą, gdzieś ci, wiesz, przed maskę wyskakuje. No i tak powiedzmy, że jak normalnie wróciłbym do domu tam po odwiezieniu mojej żony 5-7 minut do domu, to wracałem się tak, no może z 15. No i najlepsze, podjeżdżam pod nasz budynek, no i podjeżdżam do garażu, mówię, dobra, przetrwałem, wyciągam pilota, próbuję otworzyć garaż, ale garaż nie działa przecież, bo nie ma prądu. Stoję tak przed tym wjazdem do garażu, jacyś tam, wiesz, ludzie przechodnie przechodzą dookoła. No i całe szczęście, dosłownie mój sąsiad, który mieszka mieszkanie obok nas, nie zauważył i o tyle miałem szczęście, że miał klucz, którym po prostu, no, mechaniczny klucz, który mógł otworzyć ten garaż, więc otworzył mi ten garaż. Tylko teraz kolejny problem, nasze miejsce parkingowe jest na poziomie -4, więc musiałem zjechać na poziom -4, a on mi dobrze mi przypomniał, że przecież winda też nie będzie działać, bo wszystko jest po prostu, no, wszystko siadło. I jeszcze wtedy najgorsze było to, telefon nie działa, sieci w telefonie nie masz, Wi-Fi nie działa, bo już nie ma prądu, prądu nie ma, więc tak naprawdę nawet nie wiesz, co się wydarzyło, ile to będzie trwało, co dalej. No i mówię, dobra, no wiesz, najlepsze co mogę zrobić, to po prostu wrócić do domu. No, zamknę się w domu i będzie wszystko okej. No i co, wiesz, wchodziłem tam potem z tego parkingu, chodziłem po schodach do siebie do mieszkania. No i byłem w mieszkaniu i dosłownie wyglądało to tak, że pierwszą godzinę dosyć, nie wiem, no może co 10 minut pojawiał się sygnał w telefonie na 2 minuty, 3 minuty, znowu się rozłączał, więc nagle tylko ci przychodziły wiadomości wszystkie, które w międzyczasie ci miały przyjść. W momencie, jak ty próbujesz do kogoś odpisać, znowu nagle nie ma tej sieci, więc musisz czekać, albo wysyłasz przez WhatsAppa wiadomość, ale widzisz, że ona była wysłana, ale nie została doręczona. No i tak naprawdę gdzieś dopiero wydaje mi się, po 1,5 godziny, jakieś tam były pierwsze sygnały, co się wydarzyło. Pojawiały się też informacje, że stanęło dosłownie wszystko. Ruch uliczny, cała elektryczność, padło metro we wszystkich największych miastach, gdzie to metro jest, więc ludzie po prostu po ciemku z tego metra musieli wychodzić. Jakieś kolejki, które na przykład tutaj w Bilbao jest taka jedna słynna kolejka, no to w połowie się zatrzymała drogi, no to ludzie musieli potem tą kolejką na piechotę schodzić na dół z powrotem do miasta. Więc no totalny harmider, totalny chaos i najgorsze w tym wszystkim jest to, że zastanawiasz się, co się wydarzyło. No i wiesz, jak to jest w dzisiejszych czasach. Masz media społecznościowe, próbujesz się zalogować na te media społecznościowe, a tam informacje. Atak cyberterrorystyczny. Tutaj wiesz, że siadła sieć w Hiszpanii, w Portugalii, w Niemczech, we Francji, wiesz, w połowie Europy mówisz sobie,
o Jezus Maria, zaraz będzie trzecia wojna światowa, no już taki, wiesz, tam z tyłu głowy mi zaraz wyskoczyła taka szalona myśl, no i mówię, dobra, no poczekam, najważniejsze, wysłałem wiadomość do żony, żeby się upewnić, że ona w pracy jest okej. Ona pracuje jako fizjoterapeutka, więc odpisałem mi po jakimś czasie, że nie mają prądu, ale wszystko jest okej, że musi dalej być w pracy, no bo nie wiedzą, czy przyjdą pacjenci, czy nie, no ale koniec końców się okazało, że była tak naprawdę w pracy po nic, bo praktycznie nikt się nie pojawił, a nawet jak był, no to była to osoba, która potrzebowała dostępu do konkretnej maszyny, z której nie mogli skorzystać. Więc wróciła potem po południu do domu i gdzieś tak naprawdę 2,5 godziny trwał ten blackout taki totalny i potem stopniowo zaczęły działać rzeczy. Obecnie wiem, że jeszcze energia nie wróciła na ten poziom sprzed awarii i też wiem, że do tej pory nie ma teoretycznie oficjalnej wersji podanej, co się wydarzyło. Wiem, że w zeszłym popołudniu, w zeszły wieczór była przemowa prezydenta Sancheza do narodu i wszyscy oczekiwali, że będzie wyjaśnienie, co się wydarzyło. Sanchez jedyne co powiedział, no to, że właśnie, że siadła praktycznie 5 sekund, ponad połowa możliwości tej produkcyjnej energii w kraju, że pracują tam jakieś te sztaby nadzwyczajne, żeby dowiedzieć się co i jak, no ale nie potwierdził ani nie zaprzeczył żadnej z plotek na ten moment, więc wszyscy czekamy tutaj i dzisiaj już tam nasze życie wróciło do normalności, ale wczoraj to było naprawdę bardzo, bardzo dziwne wydarzenie. Zobaczymy, jak będzie w momencie publikacji tego odcinka. Może już będziemy znali przyczyny, ale to jest fascynujące słuchać opowieści o tym, jak w dzisiejszych czasach może dojść do czegoś takiego. Konsternacja, jaka się pojawia w takim momencie, zdezorientowanie jest niesamowite. Obyśmy my w Polsce nie musieli tego przeżywać, abyśmy w ogóle nie musieli przeżywać. Nikomu czegoś tego takiego. nie życzymy, bo wiesz jak zazwyczaj jest, nawet jakby siada prąd, to zaraz jakieś są awaryjne zasilania włączane, gdzieś tam widzisz, że nie wiem, na przykład w twojej dzielnicy, na twojej ulicy nie ma prądu, ale gdzieś tam kawałek dalej już ten prąd jest, a tutaj autentycznie cały kraj praktycznie no stracił prąd, stracił możliwości, wiesz, tutaj nie wiem też dokładnie, nie wczytywałem się jeszcze dokładnie w jakieś tam informacje, ale nie wiem jak to wyglądało przykładowo w szpitalach. Wiem, że szpitale mają swoje tam 4 zapasowe agregatory, no ale wiesz, nie wiem ile czasu one były w stanie funkcjonować same, a ono, wiesz, no i czy to jest tylko tak, że one są w stanie wytrzymać parę godzin, czy jeden dzień, gdzieś ta infrastruktura potem musiała być stopniowo też podłączona z powrotem. Tak naprawdę, no wczoraj wieczorem rozmawialiśmy jeszcze z żoną i zastanawialiśmy się, kurczę, wiesz, no trzeba naprawdę myśleć o takich rzeczach. No okej, no mówisz sobie, warto byłoby zainwestować w telefon satelitarny, jakiś taki, wiesz, ci tam udostępni jakąś komunikację w taki czy owaki sposób. Okej. No ale kiedy to się wydarzyło, no to na pewno moja żona nie będzie miała tego zapasowego telefonu ze sobą, ani ja drugiego, wiesz, no przy sobie. No to jest takie rzeczy, które masz awaryjne w domu. Więc to też, no w tym akurat konkretnym przypadku zbytnio by to nam nie zmieniło sytuacji. To energia elektryczna jest jeszcze chyba do przeżycia w jakimś stopniu, ale fakt, że nie posiadasz sieci w telefonie i nie wiesz, co się dzieje, to jest w ogóle abstrakcyjne. No okej, jak mieliśmy kilka lat, to było normalne. no tak, że tak. spotkaliśmy się, umawialiśmy się o jakimś czasie w jakimś miejscu, albo dzwoniłeś domofonem do kogoś, chociaż tu byś i tak nie zadzwonił. Ale no tak, obecnie nieposiadanie dostępu do internetu, do sieci komórkowej jest czymś niewyobrażalnym. Tak, a jeszcze pomyśl sobie, wiesz, no akurat w moim przypadku mam żonę Hiszpankę, mieszkam w Hiszpanii od wielu lat, więc no jestem w stanie sobie poradzić w tym życiu takim na co dzień, posługując się językiem i tak dalej. No ale kiedy na naszej grupie drużynowej pojawił się komunikat, że wysiadł prąd w całym mieście, no to nagle jeden z Amerykanów rzucił im hasłem, okej, a wiecie, które restauracje mają zapasowe agregatory, żebym mógł pójść coś zjeść? No i taki ząg, taki wiesz, no z jednej strony okej, no chciałbym ci pomóc, ale nawet nie mam jak tego sprawdzić. Nie wiem, gdzieś co będzie czynne, co będzie otwarte, no bo nic nie działa. No to Każdy ma swoje problemy Tak. w danym momencie. powiem ci, jedna osoba, która była świetnie przygotowana na to wydarzenie, był nasz główny trener. Bo on akurat wczoraj miał urodziny, więc nawet składając mu życzenia, potem już wieczorem wysłałem mu wiadomość, że jako był dobrze przygotowany, no bo już miał ze sobą świeczki. To jest słynny suchar Tomka, którego wszyscy jego bliscy znajomi bardzo doceniają i znają. Ale wracając do meritum, to jest też pierwszy odcinek, który nagrywamy po sukcesie, który osiągnąłeś wraz z drużyną z Bilbao, czyli mówię o zwycięstwie FIBA Europe Cup. I jesteś jednym z niewielu polskich zawodników, którzy zdobyli trofeum w Pucharze Europejskim, grając w zagranicznej drużynie. Dlatego chcielibyśmy użyć tego
ten sukces jako pretekst do tematu tego odcinka i w pierwszej kolejności powiedz nam, jak to jest zdobyć po pierwsze trofeum, po drugie Puchar Europejski, grając jeszcze w zagranicznej drużynie i jak w ogóle wyglądało to z twojej perspektywy, bo ja tylko nakreślę, że oglądałem oba mecze. Pierwszy mecz wygraliście 7 punktami u siebie, drugi mecz graliście w Salonikach z drużyną PAOK-u na wyjeździe w bardzo gorącej atmosferze. Do przerwy prowadziliście 10 punktami, jest to dwumecz, więc punkty się sumują. I przyznam, że na początku trzeciej kwarty przełączyłem trochę na mecz Barcelona-Monaco, żeby sobie pooglądać w przerwie i jak włączyłem, okazało się, że straciliście całą przewagę z dwumeczu i pod koniec trzeciej kwarty był już remis. Atmosfera była mega gorąca i był moment, gdzie nawet przegrywaliście w dwumeczu 3 punktami i na koniec wygraliście dwumecz, ale przegraliście drugi mecz na wyjeździe. Więc w meczach było 1-1, ale w sumie punktów wygraliście, więc zdobyliście trofeum. To powiedz, jak to było z twojej perspektywy. Przede wszystkim ogromne dzięki, już też nie składałeś wcześniej gratulacje. Osobiście uważam, że jest to bardzo fajny sukces. Jeden z celów, które sobie postawiliśmy otwarcie jako drużyna przed tym sezonem, to właśnie wygranie tego pucharu. Oprócz nas z Ligi Hiszpańskiej grała w tym pucharze też drużyna Saragosy i wbrew pozorom to oni byli stawiani w roli faworyta do wygrania całego tego pucharu. A okazało się, że odpadli już w ćwierćfinale, a nam udało się dojść aż do samego finału i go wygrać. Tutaj mogę się też pochwalić, no mam swój medal pamiątkowy. Dostałem właśnie też ciekawie, dostałem medal z rąk Jorge Garbajosy, czyli obecnego prezydenta FIBY, jednocześnie też prezesa Federacji Hiszpańskiej. Więc no jakiś tam ten smaczek hiszpański mimo to był. A dodatkowo, jeżeli chodzi o sam finał, atmosfera była niesamowita. To wydaje mi się, że dla takich momentów, dla takich chwil, dla takich okazji gramy i trenujemy całe swoje życie, bo to jest jedna rzecz dojść do finału czegokolwiek i sam dobrze wiesz, obaj wiemy, w zawodowym sporcie tak naprawdę na koniec sezonu jest bardzo mało drużyn, które mogą cieszyć się z jakiegokolwiek sukcesu. Wiesz, dla niektórych sukcesem jest utrzymanie się, dla innych sukcesem jest wejście do playoffów, dla innych jest zdobycie mistrzostwa, ale tak naprawdę tych drużyn, które coś wygrały, jest bardzo mało. Wiesz, no masz możliwości tylko, nie wiem, puchar, superpuchar, rozgrywki europejskie, no i ewentualnie wygranie ligi. Więc będąc w tym wąskim gronie jest na pewno dla nas fajna sprawa. Nie było łatwo, bo też wydaje mi się, że tam nasza cała droga, nie tylko w samym finale, ale w poszczególnych szczeblach, no pokazała, że pokazaliśmy pazur i pokonaliśmy rywali, którzy naprawdę, wydaje mi się, że grali przyzwoitą koszykówkę. Skupię się na razie tylko na tym samym finale, a potem z chęcią opowiem o tych poprzednich fazach i o całej mojej opinii na temat tych rozgrywek. Pierwszy mecz finałowy graliśmy u siebie. Przez to, że graliśmy z PAOK-iem i grałeś w PAOK-u, wiesz jaka tam jest atmosfera gorąca, jeżeli chodzi o kibiców. Jest to klub też powiązany z drużyną futbolu, więc ci kibice, da się to odczuć, ci kibice w Grecji zawsze są, można powiedzieć, kibicami piłkarskimi. Mieliśmy, że tak powiem, z tyłu głowy taki scenariusz, że trzeba wygrać jak największą ilością punktów u siebie, żeby potem móc jakby troszeczkę z jakimś zapasem jechać do tych Salonik, bo nigdy nie wiadomo, co tam się może wydarzyć. Potwierdzam z doświadczenia. Dokładnie. I wydaje mi się, że ten pierwszy mecz ani mi indywidualnie, ani w sumie naszej drużynie nie poszedł jakoś wybitnie super. Nie było to może do końca powiązane z tym, jak grał PAOK przeciwko nam, tylko my mieliśmy problem ze skutecznością. Oni ten trener starał się na wszystkie sposoby uprzykrzyć nam życie. My dosłownie w ciągu pierwszych 400 minut meczu graliśmy przeciwko strefie, obronie switch, obronie hard show, obronie side pick and roll, czyli ice. No wszystko to, co było możliwe do wykorzystania, on to starał się wykorzystać. Ja jestem ciekawy, jak to mówisz, czy oni wiedzieli, co robią, bo czasami jak drużyna, jak są rzucane takie obrony randomowe jedna po drugiej, to czasami nawet ty nie wiesz, co robisz na boisku i przeciwnik tym bardziej. To jest też w sumie jakaś możliwość, ale oddajmy na ten moment, wiesz, szacunek trenerowi, trener włoski, więc koszykówka Włoszech jest też bardzo taktyczna, tak? Znam tego trenera, dlatego że jak byłem na testach w Bielli w 2012 roku, on był wtedy głównym trenerem i pamiętam, to jest taki w sumie wątek, jak on został trenerem PAOK-u, gdzie mogłem zostać po tym sezonie. To było tak fajne koło, bo pamiętam po przygodzie w ŁKS-ie w 2012 pojechałem na testy do Bielli w maju po sezonie. Tak, przypomnijmy, tylko ci wejdę słowo, wtedy Biella to było takie miejsce właśnie do rozwijania talentu we Włoszech.
Tam, no, pamiętam z tego, co był między innymi Linos Chryssikopoulos, w tamtym czasie uznawany za jednego z największych prospektów rocznika 92. No i paru innych zawodników też z naszego rocznika. Ale wracając. Tak, okej, dobrze. No więc ten pierwszy mecz, no nie powiedziałbym, że poszedł nam jakoś wybitnie. Mnie indywidualnie też nie. Miałem problem ze skutecznością. Gdzieś tam była taka mała frustracja, ale mieliśmy 7 punktów zapasu, więc też nie mieliśmy co... Skończył się mecz i na początku było widać u nas taką lekką frustrację, ale potem powiedzieliśmy sobie w szatni, że zaraz, wygraliśmy pierwszy mecz finału, więc jakby no zrobiliśmy naszą robotę. Zawsze możemy grać lepiej, ale też musimy, wiesz, no budować pewność siebie na zasadzie takiej, że wiemy, że na jakim poziomie oni grają, wiemy, że jesteśmy lepszą drużyną od nich i musimy to udowodnić. I gdzieś tam zaczęliśmy też sobie tak, no w takie gierki małe psychologiczne sami sobie tłumaczyć, że lepiej jechać do Salonik przewagą 7-punktową niż 15-punktową, bo jakbyś wygrywał 15, to byś grał na obronę wyniku. Ale że mamy tylko tych 7 punktów, to jedziemy tam, żeby wygrać drugi mecz i dzięki temu... Czego Bilbao doświadczyło w poprzednim sezonie, kiedy grało z Legią w ćwierćfinale FIBA Europe Cup, przegrywając 20 punktami na wyjeździe, potem odrabiając całą przewagę chyba jeszcze na początku drugiego. Dokładnie, zgadza się. I też było właśnie krok od sensacji. Pamiętam po tym pierwszym meczu w zeszłym sezonie Legia, jak wygrała Bilbao, był to szok. Zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce, no w ogóle w Europie, że to się wydarzyło. To już się wydawało, że Legia jest o krok od wejścia, to było do półfinału. No ale koniec końców Bilbao to odrobiło. Potem co prawda w półfinale przegrali z drużyną Chemnitz, która ewentualnie koniec końców wygrała całe te rozgrywki. Więc wygraliśmy pierwszy mecz, 7 punktów przewagi i lecimy do Grecji. I już wiedzieliśmy, co nas czeka. Jeszcze pamiętam, wychodząc z hali w Bilbao, wychodziłem z żoną, była grupa tych kibiców z Grecji, bo też trzeba przyznać, że na pierwszym meczu było 10 000 osób, czyli pełna hala nasza. 10 000 osób, z czego 500 to byli kibice z Salonik. I wiesz, jacy są ci kibice. Oni weszli pierwsi na halę, zanim jeszcze nasi kibice mogli wejść, bo weszli pod eskortą. Nie wiem, tam jest godzina do meczu, a oni bez koszulek, to gdzieś tam, wiesz, pod kopułą Tak. na trybunach i już skaczą, już tam, wiesz, wrzawa, już zaczynają gwizdać na nas. No i tak dopóki nie przyszli nasi kibice, no to my tak sobie nie czuliśmy się jakoś najlepiej z tymi kibicami. Ja to znam doskonale, jak jesteśmy na wyjeździe z drużyną Anwilu Włocławek, często mamy takie odczucie. I drużyny gospodarzy też mają takie odczucie, jak wy w meczu z Paokiem. No, dokładnie. Wychodząc z hali, była ta grupa kibiców i ja obok nich przechodziłem i oni wszyscy mieli na sobie taki, wiesz, taki pewny siebie, taki uśmieszek i jeden z nich nagle do mnie tak walnął po angielsku, że spokojnie, do zobaczenia u nas w domu za tydzień. Tak, wiesz, ale taki naprawdę takim, wiesz, półaroganckim głosem, że nie wiecie, co was czeka w Salonikach. No i wiesz, no ja grałem w Grecji, więc też wiedziałem mniej więcej, z czym się to może, z czym to się je. Więc tak starałem się, no wiesz, no brać na to poprawkę. Nikomu też z drużyną tej historii nie powiedziałem, żeby tam, wiesz, jakoś nie wprowadzać zamieszania. Ale im bliżej do tego wyjazdu, tym coraz bardziej, wiesz, w drużynie dyskusje, ile będzie kibiców, czy jacy są kibice w Grecji, ci co nie grali, wiesz, ci kibice Pałku to są tacy szaleni, czy nie. Ostatnie 2 dni graliśmy w środę, czyli w poniedziałek i we wtorek mieliśmy treningi na naszej hali treningowej i nagle trenerzy rozstawili mamy tam takie małe trybuny, na trybunach postawili takie 2 ogromne głośniki i nam puścili, wiesz, ten właśnie dźwięk, ten harmider kibiców Pałku z różnych tam spotkań. I mieliśmy też na analizie wideo, powiedzieli nam, że słuchajcie, oni mają tradycję, ty też to przeżyłeś w derbach z Arikiem. Jak jest rozpoczęcie meczu, rzut sędziowski, jest walka o piłkę, od razu są wrzucane serpentyny, cały parkiet jest zasypany tymi serpentynami. Mecz jest w pierwszej sekundzie przerwany na 5-10 minut, żeby oczyścić po prostu parkiet i dopiero wtedy wznawiana jest gra. No to też nas uprzedzili, że tego możemy się spodziewać i poleciliśmy do Grecji. I my byliśmy w tym momencie już przekonani, że my naprawdę jak przejdziemy do Grecji, to będziemy po prostu, wiesz, na lotnisku będą na nas czekać ci kibice przed hotelem, że w nocy nie będziemy mogli spać, bo tam będą dudnić, już tam, wiesz, chłopaki mówili, dobra, kupujemy zatyczki do uszów i tak dalej, żeby mieć spokojnie przespaną noc. Przylatujemy na lotnisko, przylecieliśmy czarterem z naszymi kibicami, nic. Że nie ma nikogo, normalne wyjście, no i my tacy, no okej, no wiesz, no pewnie czekają na zewnątrz. Wychodzimy przed lotnisko, nic. I obstawa policyjna. Więc mówimy, dobra, no to musimy się liczyć z tym, że będą nas czekali przed hotelem. I jechaliśmy tam dość kawałek drogi, musieliśmy jechać do naszego hotelu, no ale zbliżamy się do naszego lotniska i nagle słyszymy jakieś tam, wiesz, właśnie krzyki, odgłosy i tak dalej.
No ja tak sobie siedzę, akurat miałem słuchawki założone, muzykę leciała w tle, to mówię, o kurde, zaraz się zacznie, nie? No i tak słyszymy coraz głośniej, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to nie byli kibice PAOK-u, tylko część kibiców nasza, która nie leciała z nami czarterem, przyleciała na własną rękę, stanęła pod naszym hotelem i nam zrobiła taką, wiesz, oprawę, ale żeby nas wesprzeć. I jak my to zobaczyliśmy, nie wiem, przynajmniej no dla mnie, to był taki sygnał, że wiesz, no wiemy, że jutro będzie piekło, to greckie piekło, ale wiemy też, że są kibice, którzy dadzą z siebie wszystko, żeby nas wesprzeć. Ja zawsze jak taki, wiesz, staram się szukać tej dodatkowej motywacji, zawsze też staram się połączyć bardzo z kibicami, więc dla mnie to zadziałało bardzo pozytywnie. No i tych kibiców w PAOK-u ani widu, ani słychu. Mogliśmy normalnie, spokojnie przespać noc. Następny dzień pojechaliśmy na rzutówkę. Rzutówkę też mieliśmy dość spokojną. No i jak już był ten moment wyjazdu na sam mecz, jedziemy z obstawą przez miasto, nagle nie wiadomo skąd. Wiesz, mimo że mamy obstawę, mimo że teoretycznie jak jedziesz z obstawą, to nie powinieneś nigdy stać w korku. Jeden korek, drugi korek. Nagle, mimo że wiesz, wydaje się, że ulica jest całkowicie normalna, nagle jakaś grupa osób przechodzi nam przez ulicę, wiesz, tam takie policja im każe się rozejść i tak dalej. No i czym bliżej do tej hali, tym nagle coraz więcej tych widzimy kibiców PAOK-u. No i jak dojechaliśmy pod samą halę, przed samą halą było 5000 osób i te 5000 osób, no wiesz, wszyscy ubrani na czarno, albo wiesz, te biało-czarne koszulki i wszyscy do nas tam gesty, wiesz, może nie będę powtarzał, ale ten grecki gest, tak jak środkowy palec, tylko że w wersji greckiej, czyli pięciopalczasty. No i tam machają do nas, machają. No i wiem, no dobra, wiesz, no 5000 tych osób tam, wiesz, niby jest przed halą, tłumy ogromne. No dobra, no wiesz, no to będzie pełna hala i tyle. Czego my sobie nie zdawaliśmy sprawy, to nie byli kibice, którzy szli na mecz, to byli kibice, którzy nie weszli na halę i oni czekali po prostu przed halą, żeby wspierać drużynę, bo hala już była pełna. My weszliśmy, wyobraź sobie, ja wychodzę na rozgrzewkę, zawsze wychodzę tak około 1,5 godziny przed meczem, wychodzę tunelem i wiesz, masz te takie szarfy, takie wiesz, które sobie, no taką kurtynę. Odpycham tą kurtynę, cała hala. Wiesz, 1,5 godziny przed meczem, całkowicie zapełniona hala, dym z papierosów się unosi pod kopułą. Wszyscy tam, wiesz, gwizdy i tak dalej. My próbujemy się rozgrzewać. Pojedyncze serpentyny, które oni mają, nam rzucają pod nogi, żebyśmy nie mogli normalnej rozgrzewki sobie robić. No i powiem ci, że to była taka dziwna sytuacja, bo ten pierwszy efekt, te pierwsze 5 minut, tak sobie mówisz, o kur, wiesz, ale atmosfera będzie. Przez to, że mieliśmy 1,5 godziny w tej atmosferze, wydaje mi się, że w jakiś sposób my jakby ściągnęliśmy z siebie tą presję, którą na początku, ten impuls, ten początkowy taki, tą wrzawę, którą na początku widzisz, jak wchodzisz na ten parkiet. I wydaje mi się, że przez to, że mieliśmy 1,5 godziny, byliśmy już w tej atmosferze, zanim się zaczął mecz, w jakiś sposób nam to pomogło wejść dobrze potem już samo spotkanie. No to muszę przyznać, że nie doświadczyłem tego w aż takim stopniu, bo będąc na derbach Salonik w hali Arisu mieliśmy podobne doświadczenie, chociaż tam hala jest mniejsza. Na playoffach z Panathinaikosem też mieliśmy pełną halę, ale jednak ranga tego meczu spowodowała, że no to jest coś niesamowitego, żeby 8000 osób, pełna hala na 1,5 godziny przed meczem. Plus kolejne podobno 5000 przed halą. No i wiesz, my widzieliśmy ogromne tłumy i myśleliśmy, że to są ludzie, którzy czekają, żeby wejść na halę. A tam już w środku byli ludzie na hali. Wiesz, dla mnie to jest niepojęte. I opowiedz teraz, bo widziałem miny kibiców w przerwie meczu, kiedy w dwumeczu było -17. Widziałem, jak wyglądała atmosfera, oczywiście widziałem to na YouTubie, siedząc przed komputerem, jak wyglądała atmosfera, kiedy PAOK na 2 minuty przed końcem prowadził 10 w drugim spotkaniu, czyli 3 w dwumeczu. I jak wygląda atmosfera w końcówce, jak wy się czuliście, tracąc przewagę 20-punktową i niemalże przegrywając, grając zaciętą końcówkę w takim meczu na wyjeździe. Powiem ci tak, jesteśmy drużyną, która jeżeli miałbyś dać jedną największą wadę naszej drużyny, no to od początku sezonu mamy ogromny problem z trzecimi kwartami. To jest taka rzecz, która jest w tym momencie, to wiesz, jeżeli coś się wydarzy raz, że w trzeciej kwarcie nagle druga drużyna ci odjeżdża albo całą przewagę tracisz, no to mówisz sobie, dobra, rozkojarzenie. Drugi raz mówisz, dobra, może coś taktycznie jest nie tak, ale jeżeli my, wiesz, no autentycznie już w tym sezonie mieliśmy chyba z 6 meczów, gdzie do przerwy wszystko jest ok, albo jesteśmy na jakiejś tam przewadze 10-punktowej i potem nagle w trzeciej kwarcie to tracimy, no to już widzisz, że gdzieś tutaj mamy problem. I jak zaczął się mecz, wydaje mi się, że weszliśmy w ten mecz bardzo dobrze. Ja też czułem się taki już, wiesz, przez to, że nie mówię teraz, nie staram się, nie chcę wyolbrzymiać jakichś tam swoich możliwości, ale
no wchodząc na taki parkiet i czując rangę tego spotkania, mając tych kibiców, no mówię, dla mnie, no ja po to gram, po to trenuję, żeby móc mieć możliwość kiedykolwiek zagrać przed taką publicznością. Jak byłem mały, zawsze moim marzeniem było rozegranie jednego meczu chociaż przeciwko albo w drużynie Partizana. Nie wiem czemu, po prostu wiesz, kiedyś jak byłem mało, oglądałem filmiki na YouTube, jak ci kibice, wiesz, skaczą, jaką robią atmosferę. Nawet teraz to widać przecież w Eurolidze, taka tam jest atmosfera na tych meczach. I zawsze mówiłem sobie, kurczę, żebym miał kiedykolwiek okazję żyć w tej atmosferze, poczuć to w ogóle na własnej skórze. No i wydaje mi się, że w jakimś stopniu, oczywiście hala była troszeczkę mniejsza, ale udało mi się to odczuć, bo no kibice byli niesamowici ci z pałku. Naprawdę oni ze swojej strony zrobili wszystko, żeby pomóc swojej drużynie wygrać ten mecz, bo mówię ci, rzucali w nas serpentynami. Potem jak już tych serpentyn nie było, nagle jakieś, wiesz, nakrętki od butelek zaczęły w nas lecieć na ławce i tak dalej, i tak dalej. I było tak, jak zaczęliśmy tę pierwszą połowę bardzo dobrze, ja też wyszedłem na boisko, wszystkie moje punkty, które zdobyłem w tym meczu, 8 punktów zdobyłem w pierwszej połowie, wszedłem na boisko, czułem się komfortowo, trafiłem 2 trójki, potem najpierw zacząłem jeden rzut z dystansu, potem 2 trójki. No i wydawało mi się, że naprawdę czujemy się mocni. I potem jak w tej trzeciej kwarcie nagle zaczęła nam topnieć ta przewaga, nagle oni wyszli na prowadzenie, no i my widzimy, że przestajemy grać w taką koszykówkę, jaką powinniśmy. Oni na nas wyszli mega fizycznie, nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Sędziowanie uważam, że mimo wszystko w finale było ok. W tej trzeciej kwarcie może troszeczkę zbyt wiele było pozwalane drużynie po oku. Czy chcesz wezwać kogoś do mikrofonu tutaj w naszym podcaście? W obu finałach miałem przyjemność taką, że było dwóch sędziów polskich. W pierwszym meczu był sędzia Proc, w drugim meczu był sędzia Liszka. Miałem bardzo miłe rozmowy z jednym i z drugim. Uważam, że pomijając tą trzecią kwartę w drugim meczu uważam, że to sędziowanie chyba było mimo wszystko na lepszym poziomie. Uważam, że było mniej takich, mniej konsternacji przy tych gwizdkach, mniej gwizdków na zasadzie bo nie wiem, bo ktoś krzyknął, bo kibice krzyknęli, więc coś tam gwizdniemy, albo nie gwizdniemy. Wydaje mi się, że może też po pierwszym meczu FIBA zauważyła, jaka jest ranga tych spotkań i postarali się, żeby na ten drugi mecz, bo był zarówno sędzia Liszka, jak i już też kolejny sędzia z Litwy, który również jest na wysokim poziomie, zawsze sędziują tam te mecze, czy Final Four, Champions League, czy na tych największych imprezach europejskich, czy fibowskich. Więc uważam, że ten poziom sędziowania był na wysokim poziomie w tym drugim spotkaniu, ale jak już doszli nas na te 7 punktów, czyli wyszedł ten mecz na remis i my tam nawet na 8 punktów i my wzięliśmy czas, to powiem, że taki dźwięk, taki po prostu huk, jak się wydarli ci wszyscy kibice nagle, no to autentycznie wiesz, dudnią ci uszy. To jest tak, że trener coś mówi na czasie, ale tobie jest i ciężko się skoncentrować na tym, co się dzieje, co on mówi, w ogóle ciężko ci było słyszeć, więc wszyscy od razu się, wiesz, jak najbliżej sędziego, trenera usadawiają i tamten moment był naprawdę niesamowity i wtedy może nie tyle było zwątpienie, to wiesz, zdaliśmy sobie sprawę, że wdepnęliśmy w niezłe bagno, po prostu tak bym powiedział i że ten mecz już do końca będzie bardzo, bardzo ciężki. Trafiliśmy naprawdę parę ważnych rzutów w końcówce. Też w sumie mogliśmy tak naprawdę mecz ustawić na minutę przed końcem, ale jeden z moich kolegów drużyny sam na sam z koszem spudłował wsada, więc też w sumie to takie się śmialiśmy potem już fetując to mistrzostwo, że wyobrażajcie sobie teraz, żebyśmy na przykład przegrali ten dwumecz 1 punktem, wiedząc o tym, że ten nasz kolega właśnie tego wsada spudłował, a przez to, że wygraliśmy, to już tak naprawdę nikt o tym nie będzie pamiętał. Koniec meczu, wygraliśmy, ogromna radość. Też wydaje mi się, że ogromna radość z tego, że w takich warunkach, w taki sposób to jakby udało nam się wygrać. Może jakbyśmy ten mecz kontrolowali przez całe spotkanie, nie byłoby aż takiej celebracji na koniec, ale przez to, że był ten taki mały roller coaster w drugiej połowie, to udało nam się wejść na jeszcze wyższy poziom, dograć to do końca i była fajna feta, dużo świętowanie z naszymi kibicami, którzy też się pojawili, więc od tamtego momentu żyjemy, jesteśmy w niebie. No i teraz tak przechodząc w sumie do zajawki, którą mieliśmy z tego odcinka, to na ile, bo to jest twoje pierwsze trofeum, prawda? Drugie tak naprawdę. Zdobyłem też trofeum interkontynentalne z Teneryfą. To było w 2020 chyba roku, tak. Tuż przed pandemią. Bo zastanawialiśmy się na ile trofea drużynowe, puchary, sukcesy, mistrzostwa definiują karierę zawodnika, bo
W NBA zawsze jest debata, kto jest the GOAT. Michael Jordan zdobył 6 mistrzostw, Kobe zdobył 5. LeBron jest najbardziej żywotnym zawodnikiem, najlepiej punktującym, ale jeszcze nie ma tyle mistrzostw co Michael Jordan. I na ile w ogóle w europejskiej koszykówce, na naszym podwórku możemy definiować karierę zawodnika, oceniać na podstawie sukcesów drużynowych i może rozmawiając o tym, jak w ogóle oceniać, czy jest sens porównywać. Znaczy na pewno nie ma sensu porównywać, że tak powiem, no, karier takich zawodników, takich wiesz, no, tak zwanych goatów tej debaty, kto jest najlepszym zawodnikiem w historii, bo wtedy bierzesz pod uwagę te wszystkie czynniki, wszystko się liczy, i punkty, i mistrzostwa, i statuetki MVP i tak dalej. Jeżeli mówimy o, wydaje mi się, karierze indywidualnej zawodnika, na pewno trofea mają znaczenie, tylko też no, kontekst jest chyba najważniejszy w tym wszystkim, bo uważam, że mogłem, powiedzmy, prowadzić moją karierę w troszeczkę inny sposób i przykładowo grać w Polsce przez wiele lat i walczyć, wydaje mi się, że no wtedy, mając moją jakby no poziom, jaki reprezentuję, być zawsze w tych drużynach, które starają się bić o mistrzostwo i gdzieś wydaje mi się, że tych może medali, trofeów miałbym więcej, przynajmniej no na tych parkietach ligowych, ale wbrew pozorom nie uważałbym się za bardziej szczęśliwego jakoś w jakiś sposób, więc tutaj no dużo też chyba zależy od tego, jakie ambicje, czy jakby jakie cele ty sobie stawiasz jako koszykarz. Czy to, że na koniec kariery ktoś powie, że ja miałem tą karierę super, czy nie, mniej dla mnie znaczy niż to, czy ja na koniec tej kariery będę się czuł spełniony i będę wiedział, że rzeczywiście starałem się z niej wycisnąć wszystko to, co mogłem. Okej, mogę rzucić kolejnym moim sucharem, że skoro wygrałem FIBA Europe Cup, więc wygrałem Puchar Europy i wygrałem Puchar Interkontynentalny, to już tak naprawdę osiągnąłem wszystko w tym sporcie. Więc no już może, że tak powiem, wiesz, można... Jesteś zawodnikiem. Tak jest, ten, że tak powiem, wiesz, no i jeszcze tylko stawić tam puchar intergalaktyczny, który mógłby powstać, ale... A tak już całkowicie serio, jak zaczęliśmy te rozgrywki, to w sumie też ciekawe, to w sumie chciałem o tym wspomnieć. Czym są te rozgrywki FIBA Europe Cup? Bo też wydaje mi się, że jest dyskusja troszeczkę, czy to nie jest taki, wiesz, puchar pasztetowy, puchar jakiś tam, wiesz, 8 rangi. No takie są też dyskusje, a uważam, że jest bardzo ciężko oceniać ten puchar, znaczy te rozgrywki na jednym poszczególnym poziomie, bo teraz porównajmy sobie naszą drogę, jaką my przeszliśmy jako Bilbao. My musieliśmy zacząć od kwalifikacji w tych rozgrywkach, więc zaczęliśmy w kwalifikacjach i kwalifikacje polegają na tym, że grasz dwumecz z jedną drużyną i to jest na podstawie jakichś tam, wiesz, losowania, no i nam się wylosowała Klaipėda z Litwy. No i powiem ci, że mimo, że my wygraliśmy oba te mecze w kwalifikacjach, jeszcze te mecz u siebie tam dość znaczącą liczbą punktów, to uważam, że Klaipėda była bardzo dobrą drużyną, jak na ten poziom rozgrywek. I my weszliśmy do rozgrywek już do fazy grupowej, oni tych kwalifikacji nie przeszli, więc zostali bez pucharów, ale potem już w tej fazie grupowej, w tych pucharach czekały na nas drużyny, moim zdaniem, znacznie gorsze niż ta Klaipėda. I to było takie zderzenie trochę dla nas, wiesz, z taką inną rzeczywistością, że nagle mamy drużyny, wiesz, z Gruzji, z Bułgarii, drużyna ze Słowacji. Akurat drużyna ze Słowacji nas pozytywnie zaskoczyła, bo i mieli fajnych kibiców i wydaje mi się, że poziom koszykarski też prezentowali bardzo dobry. Nawet potem ja, widząc niektórych z tych zawodników gdzieś tam w trakcie sezonu, starałem się kontaktować z trenerami, których znam w Polsce, że jeżeli szukacie zawodników, no to w tej drużynie był taki i owaki, że byli ciekawymi zawodnikami. No mówię, ta faza grupowa moim zdaniem była znacznie, no przynajmniej o poziom gorszy od tych kwalifikacji. Uważam, że ten puchar jest bardzo niesprawiedliwy w tym wymiarze, o którym mówisz, że na przykład my mieliśmy drużynę z Ukrainy, którą pokonaliśmy 2 razy bardzo wysoko. Format tego pucharu jest taki, że wchodzą drużyny z pierwszych miejsc i nie wszystkie drużyny z drugich, co faworyzuje drużyny z drugich miejsc, które mają słabsze grupy. I też my w ten sposób zakwalifikowaliśmy się z drugiego miejsca, przegrywając dwukrotnie z Sassari. I tutaj jakby format tego pucharu nie do końca sprzyja takiej właśnie rywalizacji, jest trochę taki element losowości. Czyli na przykład drużyna Neptunasu Klaipėda pewnie normalnie mogłaby wejść do drugiej fazy, ale przez to, że miała niefartowne losowanie, odpadła w kwalifikacjach, więc to jest, myślę, coś, co fajnie by było poprawić, jeżeli ktoś z FIBY nas ogląda, żeby ten puchar był trochę inaczej skonstruowany. Tak, właśnie, bo tutaj problemem wydaje mi się, że nie jest poziom samych drużyn, które tam grają, bo zaraz do tego dojdę, ale właśnie no to, dlaczego na przykład drużyna typu Klaipėda, moim zdaniem, oni jakby weszli do fazy grupowej, jestem
prawie że przekonany na 100%, że oni by przeszli do kolejnej fazy, do tej kolejnej rundy, przynajmniej z drugiego miejsca. Bo to była naprawdę fajnie zrobiona drużyna. Głównie zawodnicy litewscy, ale z dobrą rangą, z doświadczeniem, byłem z ACD, z różnych lig europejskich, czy z Euroligi, z Żalgirisu. Więc wydaje mi się, że tego typu drużyna, poukładana, fajna hala, wbrew pozorom mogła mieć fajną przygodę w tym sezonie tych europejskich pucharach, a została tak naprawdę z niczym, bo pechowo trafili na nas w kwalifikacjach. I też w sumie ta para kwalifikacyjna trafiło na siebie dwie dobre drużyny, ale przez to, że byliśmy od nich lepsi, więc pokonaliśmy ich 2 razy, ta różnica punktów była dość wysoka, szczególnie w tym drugim meczu, no to z tego względu oni mają ten bilans punktowy słaby, więc nawet nie mogli wejść jako przegrany, mimo że niektóre drużyny, które były na bardziej zbliżonym do siebie poziomie, przez to, że te mecze się kończyły dogrywką, czy tam wiesz, remisem, to potem mogły przejść dalej, mimo że przegrały. Zgadza się. A też, bo trochę zdriftowaliśmy od tego tematu osiągnięć drużynowych w ocenie całej kariery. To, co powiedziałeś o tych wyjazdach za granicę, o poziomach, myślę, że w Europie jest ciężko porównywać te pucharowe osiągnięcia, no bo też mamy, tak jak mówisz, duży szacunek do zawodników, którzy próbują wyjechać za granicę. Zawsze, wiesz, nieważne, czy to jest udana przygoda, czy nie, każdy zawodnik, który podejmuje się tej decyzji, która też często dobrze wiemy, znamy realia rynkowe, też dobrze wiemy, że czasami ta decyzja wiąże się przykładowo z podpisaniem. Ten pierwszy kontrakt, który podpisujesz za granicą, jest wbrew pozorom nie jest bardziej korzystny niż umowa, którą możesz podpisać w Polsce, bo przykładowo masz umowę jednoroczną za granicą w jakimś kraju, na zasadzie pokaż się, damy ci szansę za może mniejsze pieniądze, albo kontrakt 2-letni w Polsce, wiesz, na twoim rodzimym rynku, wszyscy mówią twoim językiem, jesteś lokalnym graczem. Zgadza się i to też jest tak, że coś chciałem nawiązać, bo tak jak ty podpisując w Bilbao w tym sezonie, albo dajmy na to zawodnik wyjeżdżający z Polski na taki entry level job za granicą od drużyny z dolnej połówki tabeli, no podpisując w takim miejscu raczej nie myślisz o tym, że zdobędziesz mistrzostwo danego kraju, bo podpisując w Bilbao jesteś świadomy, Dokładnie. że chyba szanse na zdobycie, Leicester zdobył Premier League będąc bądź bądź mając bardzo niski budżet, ale to są historie raz na kilkadziesiąt lat, ale realistycznie patrząc celem jest walka o play-offy, walka o utrzymanie i w domyśle dalej walka o play-offy, więc nie zawsze nazwijmy to dostępne jest granie o trofea, dlatego tym bardziej cenne jest to, że wygraliście FIBA Europe Cup, bo to jest puchar, o ile może on nie jest aż tak respektowany, to grają w nim drużyny z tej czołówki, powiedzmy 8-16 drużyn z naprawdę dobrego poziomu. Później, po przejściu tej naszej fazy grupowej, którą uważam, że była takim dla nas, można powiedzieć, przygodą ciekawą, bo sobie podróżowaliśmy po różnych ciekawych krajach i wiesz, bo dawaliśmy minuty młodszym zawodnikom i tak dalej. Potem z tego przeszliśmy do kolejnej grupy, gdzie czekało na nas Sassari, z którymi graliście wy, więc była drużyna Champions League, Cholet, które było wbrew pozorom, uważam, że top 3 najlepszych drużyn tego pucharu. Również z przyszłością grał przecież Anvil, ich pokonywał w finale 2 lata temu, FIBA Europe Cup. Grali też już wcześniej w Champions League i drużyna Le Portel, również francuskiej ekstraklasy. Więc nagle przechodzimy na poziom wyżej i już widać było, że już jest ten poziom inny, że już widać, że to jest rzeczywiście poziom jakiś europejski, o którym my rozmawiamy, że te drużyny, może tak, wiesz, przykładowo na przykład Sassari mieli problemy z kontuzjami, zawodnikami, potem został wyrzucony, zwolniony trener. No wiesz, nie są może drużyna, klub nie jest w najlepszym momencie, ale dalej wiesz, że to oni reprezentują ten taki bardzo dobry europejski level. I z tego pułapu weszliśmy na ten już etap tych ćwierćfinałów, półfinałów, finałów. I teraz zobacz naszą drogę na tym najważniejszym etapie. W ćwierćfinale wyszliśmy z drugiego miejsca, koniec końców, z naszej grupy, trafiliśmy na Tofaş Bursa, który był pierwszym miejscem swojej grupy. Tofaş Bursa, drużyna podejrzewam, że z 2-krotnie wyższym budżetem niż my, z Ligi Tureckiej. Obecnie są w top 4, chyba czy top 5 najlepszych drużyn w Lidze Tureckiej. No i na co dzień grają, w zeszłym roku grali w Champions League. No i poprzednie lata zresztą również. Potem w półfinale trafiliśmy na Dijon z Francji. Również drużyna, która co roku praktycznie gra w Champions League. Zawsze jest gdzieś tam, wiesz, w tych top 8, top 8 powiedziane, czyli drużyn z Francji. I koniec końców trafiamy na PAOK, który również w zeszłym roku grał w Champions League. Rywalizował z Panathinaikosem w ćwierćfinale playoffów, gdzie prowadząc w drugim spotkaniu 10 punktami na 4 minuty do końca, no nie dali nam wygrać. No, ale słuchaj, Michał, wiesz co, bo to też nie możemy porównywać. PAOK z zeszłego sezonu,
Wiesz, jakbyśmy my musieli grać w tym pałkiem zeszłego sezonu z tymi nazwiskami, które były w pałku w zeszłym sezonie, Tak. no to bałbym się troszeczkę bardziej o końcowy wynik. No ale dobra, jesteśmy tu i teraz, nie ma co gdybać. Musimy wrócić do rzeczywistości. To nie ulega wątpliwości, że są, no tak jak mówię, konstrukcja tego pucharu jest dość specyficzna, ale już te drużyny takie topowe są naprawdę z dobrej, wysokiej półki. A wracając do tego, na jakiej podstawie jakich czynników można oceniać karierę zawodnika? Bo jeżeli mówimy o trofeach, zaczęliśmy ten temat trofeów i są pewne poziomy, bo tak jak sobie myślę, na przykład, no żeby podać przykłady, mamy Michała Ignerskiego, z którym graliśmy, którego znamy, z którym zdobyłem Mistrzostwo Polski, który miał, uważam, niesamowitą karierę za granicą, grał na niesamowitym poziomie i myślę, że to jest jedna z najlepszych karier zagranicznych w Europie polskich koszykarzy ever, a jednocześnie pierwsze takie trofeum zdobył z Anwilem Włocławek, kiedy graliśmy razem w ostatnim roku jego kariery. I wydaje mi się nie na miejscu, i to jest nie do powiedzenia w ogóle, porównywać go z jakimkolwiek innym zawodnikiem, który osiągał sukcesy w polskiej lidze, bo jego kariera oczywiście była dużo lepsza, ale jednocześnie tych trofeów nie zdobył, bo walczył o swoją pozycję w różnych... No na poziomie europejskim, zagranicznych. dokładnie. Nawet zresztą ja nie boję się powiedzieć Tak. tego słowa, no dla mnie Iggy był no, wzorem. Ja po prostu marzyłem o tym, żeby, wiesz, żeby wejść na jego poziom, żeby być kimś takim jak on. Pamiętasz, jak byliśmy przecież na Eurobaskecie 2009, wtedy dostaliśmy zaproszenie jako kadra. Tak, I akurat byliśmy na tych meczach we Wrocławiu. to był mecz z Litwą, kiedy rzucił 3 trójki. 3 trójki pod rząd, no ja powiem ci, że wiesz, jako młody chłopak wpatrzony w niego, no ja wtedy ze łzami w oczach przecież byłem, jak ja to oglądałem, czy tam była taka radość, pamiętam. I potem, Ja pamiętam, jak my wtedy ten 4. miejsce na Mistrzostwach Europy zdobyliśmy i byliśmy z tą drużyną i chodziliśmy do speakera, żeby on zrobił falę, żeby zwiększyć doping dla naszej reprezentacji, więc teraz, kiedy gramy już w seniorskiej reprezentacji, jeżeli speaker nie będzie robił fali, a ty będziesz na naszym meczu, przypomnij mu o tym, tak jak my to robiliśmy wtedy dokładnie, na Mistrzostwach Europy we Wrocławiu w 2009 to są roku. piękne wspomnienia, rzeczywiście. No już teraz zapomniałem o tym, ale mi przypomniałeś. Piękne. Ale wracając właśnie, wiesz, do tego typu zawodnika, wiesz, to było tak, że jeżeli taki zawodnik jest w reprezentacji, no to jak patrzysz na skład, jakby wiesz, i przeciwnik robi scouting, no to on jest kluczową postacią tej drużyny. No bo wiedzą, jaki on poziom reprezentuje na rynku, wiesz, na skalę europejską. A wydaje mi się, że czasami, i to, wiesz, to też jest czasami taka pułapka, że widzisz zawodnika, no wiesz, dobra, no przykładowo zdobył trzy medale w polskiej ekstraklasie. No i może to nie znaczyć wiele na skalę europejską, no i raczej nie będzie taki zawodnik tam, wiesz, no jako, no musicie uważać, że wiecie, jaki on poziom prezentuje, albo że będą znali tego zawodnika, jeżeli on nigdy nie grał za granicą, nie grał w Europie. Więc jakoś tam, no, zawodnicy też, powiem ci, że tyle jest roszad na przestrzeni lat między zawodnikami w danych klubach, w ligach i tak dalej, tak samo jak my zmieniliśmy kraje, tak samo inni zawodnicy tak robią, że kurczę, my naprawdę no, znamy wiele nazwisk i jak zobaczysz skład jakiejś reprezentacji czy jakiegoś klubu, no to od razu jesteś w stanie tam 1-2 zawodników wypatrzyć, z którymi już kiedyś rywalizowałeś czy grałeś w tej samej lidze. Tak, jak to po angielsku mówią, że players recognize players, No. tak? Players recognize players i game recognize game. To jest takie jeszcze właśnie, no. Tak, no ja staram się, ale to też myślę, że rola na pewno ma znaczenie, w jakiej występujesz. Może to jest kontrowersyjny przykład, ale w sumie wielokrotnie zdarzyło mi się słyszeć takie opinie, bo mówimy o 2 najlepszych koszykarzach w historii polskiej koszykówki, o Macieju Lampę i Marcinie Gortacie. I myślę, że możemy obiektywnie powiedzieć, że Marcin Gortat zrobił dużo większą karierę. No, był w NBA przez 12 lat, był na szczycie, grając w finałach NBA, a jednocześnie wiele osób po drodze uważało, że to Maciej Lampę był bardziej utalentowanym zawodnikiem. I teraz jak porównywać zawodników, kiedy myślę, że każdy z nas powie, że to Marcin Gortat był lepszym zawodnikiem, doszedł na wyższy poziom, osiągnął większe sukcesy, mimo że nie wygrał mistrzostwa NBA, wygrał mistrzostwo Niemiec, ale grał na poziomie, do którego
nikt nie dobił z polskiej koszykówki, pewnie jeszcze długo nie dobije. Życzymy tego Jeremiemu. A Maciej Lampa osiągnął bardzo wiele w europejskiej koszykówce i miał niewątpliwy talent. No ale tutaj chyba wynik porównania nasuwa się sam. No, zgadza się. Wiesz co, jeszcze w takiej bezpośredniej rywalizacji zawsze masz powiedzieć, no ale jakby gra 1-1, kto by kogo pokonał? Nie wiem, czy ty pamiętasz, ale jak byliśmy pierwszy raz na kadrze, jeszcze za pana Dirka Bauermana, mieliśmy w Legionowie, bodajże, dobrze pamiętam, te nasze pierwsze zgrupowanie, tak. Tak. Byliśmy w Legionowie i nie pamiętam, czy to było więcej niż raz, ale jednego razu na pewno grali przeciwko sobie 1-1 po treningu. Tylko nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć, kto wygrał ten pojedynek. Ale pamiętam, że tam było tak, że w autokarze w drodze na treningi ze sobą tam rywalizowali, Maciek z Marcinem sobie gadali, wiesz, bo ja bym cię wziął na low postu, tam to, siam to, wam to, bo ja jestem silniejszy, bo ja mam lepsze manewry i tak dalej, i tak dalej. No i dla nas jako młodych zawodników, którzy dopiero co stawiali pierwsze kroki w kadrze, to było też coś no, niesamowitego być częścią tego wszystkiego, być przy nich. No i teraz właśnie pytanie. Wydaje mi się, że zarówno Marcin na pewno, jeżeli ja miałbym za niego się wypowiadać, no to musi być zadowolony z tego, jak jego kariera przebiegła, no bo wydaje mi się, że jak będąc tego typu graczem, jakim był, wycisnął autentycznie wszystko, co mógł ze swojej kariery. W przypadku Maćka, no wiadomo, zawsze można gdybać, ale to też wydaje mi się, że to jest troszeczkę taka negatywna rzecz tego, jeżeli jesteś bardzo utalentowany, jesteś wszechstronnym zawodnikiem, że ludzie zawsze oceniają cię, no bo on by w stanie zrobić wszystko albo bardzo dużo na parkiecie, no to on powinien móc robić to samo codziennie, na każdym meczu, na każdym poziomie, na każdym szczeblu, a też wiemy, że to nie zawsze tak działa. No i wydaje mi się, że obaj mogą być dumni ze swoich karier. No, jeżeli miałbym powiedzieć, kto ma lepszą karierę, to byłby Marcin, tylko mówię, znowu wracamy do przypadków takich ekstremalnych, gdzie no, ciężko jest porównać zawodników, bym powiedział, no takim, no przykładowo na średnim europejskim, czy tam przyzwoitym europejskim poziomie dwóch zawodników, no bo no co, nie patrzysz na statystyki, no bo jeden mógł zdobyć więcej tytułów, no ale miał gorsze statystyki. Drugi mógł grać, nie wiem, na przykład miał lepsze statystyki, ale nie zagrał tak wiele lat w najlepszych ligach. Wiesz, że był typem, na przykład, nie wiem, no dla mnie możemy nawet porównać, no twoja kariera i moja kariera. Uważam, że to są kariery dość zbliżone, jeżeli chodzi o właśnie no przebieg, jak ta kariera była na poziomie, no nie wiem, jakimś sukcesu czy ekonomicznym, czy jakimkolwiek innym. Ale no spójrzmy, że wiesz, jakby nasza kariera idzie troszeczkę innymi ścieżkami. Ty jesteś typem strzelca, typem zawodnika, którego drużyny podpisują, że ma mieć pierwszoplanową rolę w drużynie, jest odpowiedzialny za organizację gry w ataku i wiesz, i atakowanie. Moja rola jest troszeczkę inna. Miałem tak naprawdę 2 razy w mojej karierze sytuację, gdzie byłem pierwszą czy tam drugą opcją w ataku, a tak naprawdę zawsze jestem tam którąś z kolei opcją drużyny w ataku, ale daje bardzo dużą wszechstronność, wiesz, po obu stronach parkietu, więc daje zbiórki, przechwyty, mogę bronić wielu zawodników na wielu pozycjach, mogę bronić w obronie switch, co też wielu trenerów sobie ceni. I tutaj, wiesz, no ciężko mi ocenić tak naprawdę nawet między naszymi karierami, kto tą karierę miał lepszą, bo ty masz tytuły Króla Strzelców, ja mam tytuł FIBA Europe Cup i Puchar Interkontynentalny, no i teraz, wiesz, no. To, co mówisz, to myślę, że trochę prowokacyjnie zadajemy to pytanie o ocenianiu, ale prawda jest taka, że powinniśmy porównać się z samym sobą tak naprawdę, żeby ocenić to, jak się rozwijamy, jaki osiągamy potencjał. Uważam, że mega cennym spostrzeżeniem jest to, co powiedziałeś, że osoby z dużym potencjałem, takim powiedzmy w młodym wieku, potem są postrzegane przez to, że jaki on miał potencjał, może go nie zrealizował, ale też ważnym czynnikiem, który tutaj mi się nasuwa, jest to, na ile potrafisz przełożyć swoje umiejętności indywidualne na sukces drużyny, nie? Bo to na przykład jest tak jak Andrzej Godala był w początkach swojej kariery takim zawodnikiem, który był przez pewien okres go-to-guyem, franchise playerem, liderem swojej drużyny, był jednym z najlepszych lepszych strzelców w lidze, po czym stał się roleplayerem, zadaniowcem, takim glue guyem w drużynie mistrzowskiej, jeszcze przy okazji zdobył MVP finałów grając z Golden State Warriors, więc to myślę, że jednym z czynników może, jeżeli moglibyśmy odpowiadać, jest to, że jak twoja gra transferuje się na zwycięstwa drużyny, nie? Bo jeżeli jesteś roleplayerem, to na ile jesteś roleplayerem to daje efekty wygrywania, a na ile, jak to powiedział nasz kolega David Brambley, jesteś LeBronem dla ubogich, który gra tylko w słabej drużynie i tylko tam jest w stanie performować. Bo też jeden aspekt, który poruszyłeś,
czynników ekonomicznych, bo my jako zawodnicy, myślę, mogę powiedzieć, też często porównujemy się gdzieś na rynku, jak słyszysz, o ten tyle zarabia, albo o on tyle zarabia, jak on może tyle zarabiać, przecież jak on tyle zarabia, to ja powinienem zarabiać więcej i no te jakby aspekty ekonomiczne determinują w jakiś sposób wartość zawodników, ale czy dobre by było ocenianie kariery zawodnika na podstawie tego, ile on zarobił na przestrzeni swojej kariery? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest już kwestia zawodnika, bo jeżeli zawodnik gra w koszykówkę i zostaje zawodowcem i ma jasno określony cel i znamy takich zawodników, często tak mamy na przykład z zawodnikami zagranicznymi ze Stanów Zjednoczonych, dla nich budowanie jakiejkolwiek kariery w Europie, tego tak zwanego legacy, nie znaczy nic. Oni po prostu, ja chcę zarobić swoje pieniądze, chcę przez te ile lat, ile mogę grać w koszykówkę, zarobić jak najwięcej pieniędzy. Moje życie jest w Stanach i oni mają jakby, wiesz, jasno oddzieloną, grubą linią. Życie w Europie, jestem koszykarzem, życie w Stanach, moje prawdziwe życie, gdzie, wiesz, z czym wiążę swoją przyszłość. I w naszym przypadku jest troszeczkę inaczej, bo znowu, wiesz, na tym etapie mojego życia moja żona jest Hiszpanką i oczywiście, wiesz, jest też szansa, że będziemy mieszkać w Polsce. Jest również szansa, że będziemy mieszkać w Hiszpanii. Ja na tym etapie, grając już 4 lat w lidze hiszpańskiej, uważam, że mam jakąś tam tutaj reputację, więc może nawet to, że pojawiła mi się ta oferta z Bilbao w tym roku, jest bardziej, wiesz, jakby może nie tyle samą pracą, którą wykonałem przez 3 miesiące w Ostrowie, tylko bardziej po prostu bierze się z uwagi na reputację, jaką do tej pory miałem w Hiszpanii i tak w sumie taką może puentą fajną, którą to wszystko mogę spiąć, żeby też udowodnić, jak to właśnie życie takie, wiesz, zatacza koło. Do tego też w sumie nawiązuje mój cytat, który mam na dzisiejszy odcinek, czyli że zwycięzca to jest marzyciel, który nigdy się nie poddał. Ja tak naprawdę w przeciągu 12 miesięcy zrobiłem jedno wielkie koło, bo ja byłem na tym samym poziomie, czyli w lidze hiszpańskiej, w drużynie, która gra w FIBA Eurocup, czyli w drużynie z Saragosy. No i ja się czułem na takim przysłowiowym dnie. Mentalnie byłem w totalnym dnie. Sportowo, wiesz, nie miałem dobrych statystyk, nie grałem dużo, nie mogłem sobie poradzić z tą sytuacją. Zostałem podpisany przez drużynę, wydawało mi się na początku, że wiesz, tam jakoś tu mam za siebie rolę, powinienem grać, grałem dobrze. Nagle jakieś, wiesz, niezrozumiałości, zła komunikacja z trenerem, gdzieś to wszystko zakończyło się dla mnie źle. No i się obudziłem tak naprawdę, na wylocie z ACB. Koniec końców podpisałem ten kontrakt na 3 miesiące w Ostrowie. Dograłem sezon w Polsce. Zawsze będę wdzięczny Stali za to, że pomogła mi, że tak powiem, że przywróciła mi tą jakąś tam radość z gry w koszykówkę. I potem, jak dostałem ofertę, w ogóle powiedział mi agent, że jest możliwość przyjścia do Bilbao, gdzie ja już wcześniej miałem 2 lata wcześniej możliwość pójścia do Bilbao, ale wtedy zdecydowałem się na większą ofertę z Turcji. W tym momencie dla mnie po prostu, jak ja usłyszałem, że znowu ktoś mi daje szansę na tym poziomie w Bilbao, no to ja wiedziałem, że wiesz, chcę zaryzykować, nie chcę nawet bawić się w jakieś tam nie wiadomo jakie negocjacje tego kontraktu, nie chcę, wiesz, czekać. Ktoś mi daje znowu szansę wejścia na ten poziom ACB, mam coś do udowodnienia, chcę pokazać, że ta liga wciąż jest dalej dla mnie i w tym sezonie mam swoją rolę w zespole, uważam, że trener bardzo docenia, wiesz, moje doświadczenie. Jestem też pierwszy raz w sumie w takiej sytuacji, gdzie jestem jednym z najstarszych zawodników w drużynie, więc gdzieś tam można powiedzieć, jestem weteranem. Uważam, że dość dobrze się czuję w tej roli. Mam swoją rolę, gram wydaje mi się, że dość dobrze w tym sezonie i wygrałem dosłownie te same rozgrywki, które w zeszłym sezonie, wiesz, nie mogłem się odnaleźć, bo byłem w innej drużynie i tutaj po prostu koniec końców w sporcie czy w życiu, tak samo, musisz być we właściwym miejscu, musisz być w miejscu, gdzie się czujesz potrzebny, musisz być w miejscu, gdzie ktoś ma jakikolwiek w ogóle na ciebie pomysł i może właśnie ta radość z tego zwycięstwa, ze zdobycia tego tytułu jest dla mnie o tyle większa, że dosłownie byłem w tym samym punkcie rok wcześniej i czułem się, że jestem, wiesz, mentalnie na dnie. I nawet były gdzieś tam z tyłu głowy mi zaczęły pojawiać myśli, może ta koszykówka już, wiesz, nie będzie mi sprawiała przyjemności, może to już jest dla mnie tylko praca, może gdzieś tam, nie wiem, ACB mi odjechała, chociaż w sumie tak do końca wiedziałem, że nigdy nie, bo miałem te swoje dobre mecze, więc wiedziałem, że na jakim poziomie jestem w stanie grać. No i w tym sezonie po prostu czuję się jak zupełnie inny człowiek, inny zawodnik i to jest, wydaje mi się, coś, dla mnie jest to znacznie ważniejsze niż to, czy ja mogę w tym sezonie zarobić większe pieniądze w innym miejscu,
wiesz, czy nie, przykładowo w tym sezonie w lidze hiszpańskiej, no w tym momencie no, tak naprawdę no, mamy matematycznie, praktycznie jesteśmy utrzymani. Do playoffów raczej już nie mamy zbyt większych szans, żeby się dostać. Musimy dobrze dograć sezon. Więc jakby no nie będę bił się o najwyższe cele w lidze. Wygraliśmy puchar, w którym graliśmy. Może jakbym podpisał, wiesz, czy w Polsce, czy gdzieś indziej miałbym okazję bić się o mistrzostwo i może bym miał gdzieś tam na koniec sezonu mistrzostwo Polski, ale decyzja, którą ja podjąłem poprzednie wakacje, w tym momencie dla mnie jest moim zdaniem podjąłem słuszną decyzję i cieszę się z tego, że skończyła się na tak, a nie w inny sposób, bo naprawdę mam z tego wiele w tym momencie radości i satysfakcji. Myślę, że twoja wypowiedź na temat ostatniego sezonu, ostatnich 2 sezonów obrazuje to, jak złożone i wielowątkowe jest po pierwsze podejmowanie decyzji, po drugie ocena danego zawodnika, bo jako kibice nie znamy do końca czynników, jakie wpływają na decyzje, czynników życiowych, które determinują te decyzje. I to pytanie, które trochę prowokacyjnie tak zadaliśmy w powiązaniu ze zdobyciem tytułu FIBA Europe Cup, na ile te sukcesy drużynowe definiują karierę zawodnika. Też uważam, że nie zawsze, w ogóle, tak jak powiedziałeś, wąska grupa zawodników ma możliwość każdego sezonu podnieść trofeum. Większość pozostaje rozczarowana bądź pozostaje bez sukcesu. Ciężko porównywać trofea osiągnięte na różnych poziomach w różnych ligach i myślę, że takim podsumowaniem jest to, że jako kibice możemy sobie porównywać różnych zawodników, poziomy, ale tak naprawdę dla nas jako zawodników największe znaczenie ma to, jak porównujesz się z samym sobą, jak rozwijasz się jako zawodnik, jak rozwijasz swoją karierę. Tylko ty wiesz, jak naprawdę rzeczy cię spotykają, jakie czynniki to determinują. No i myślę, że też taka wyrozumiałość w postrzeganiu i ocenianiu zawodników powinna mieć miejsce właśnie ze względu na te rzeczy, o których mówię, i myślę, że to pozostawimy to pytanie trochę do własnej interpretacji. Każdy sobie może sam odpowiedzieć, na ile według niego poszczególne rzeczy mają duże znaczenie w ocenie zawodników, no bo też każdy z nas ma swoje cele, dąży do różnych celów. Myślę, że to jest myśl, którą pozostawimy widzów tego odcinka, a ja jeszcze chciałem cię zapytać, bo widzę to wyjątkowe logo twojego kampu, koszulkę, którą założyłeś, i widziałem post na twoim Instagramie i myślę, że chciałbyś wspomnieć coś na ten temat. Kurczę, cieszę się, że to zauważyłeś. Kompletny przypadek, mam na sobie koszulkę z mojego kampu, który organizuję. Także po raz pierwszy zorganizowałem go w poprzednie wakacje. W tym roku będzie kolejna edycja. Możecie śledzić moje social media, zarówno jak i social media samego kampu, na Facebooku, na Instagramie. Kamp odbędzie się w Szczecinie, w moim rodzinnym mieście, w dniach 30 czerwca, 3 lipca. Planujemy zrobić ten kamp dla dzieci w przedziale 9-15 lat. Dopinamy już wszystkie ostatnie tematy. Mamy już mamy zagwarantowaną halę, mamy już sponsorów i tak dalej. Po kolei będziemy odkrywać wszystkie karty, gości także. Wydaje mi się, że tworzymy coś troszeczkę innego na tej panoramie kampów obozów sportowych w Polsce i dla mnie jest naprawdę ogromnym zaszczytem i przyjemnością zrobić to w moim rodzinnym mieście, bo pamiętam, kiedy ja byłem młodym dzieckiem i młodzieńcem, nie było jakiejś tej tradycji wielkich koszykarskich w Szczecinie. Może tradycje były, tylko nie było odpowiedniego poziomu sportowego. Teraz ten poziom sportowy na pewno jest drużyna Kinga Szczecin, która zawsze się bije w ostatnich latach w czołówce PLK. No i warto, wydaje mi się, też zaszczepić troszeczkę, przekazać coś z tej swojej wiedzy, z doświadczenia temu następnemu pokoleniu, żeby rosło kolejne pokolenie koszykarzy ze Szczecina i z całego regionu, bo wydaje mi się, że jest wystarczająco dużo chętnych do uprawiania tego sportu w naszym regionie i teraz po prostu trzeba im umożliwić jak najlepsze warunki do tego, żeby się rozwijali. Zapraszamy Was na kamp Tomka, zapraszamy do śledzenia naszych social mediów i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. I zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Nie zapominajcie o tym, dawajcie komentarze. Przygotujemy na pewno niedługo kolejny odcinek, gdzie będziemy odpowiadać na wasze pytania. Wiem, że na to gorąco czekacie, więc spokojnie, już niedługo będziemy na to gotowi. Pozdrawiamy, dzięki wielkie, że jesteście z nami. Do usłyszenia.